Siemano wszystkim, Michał z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj robię deser. Deser, który gwarantuje, że ci, co lubią kokos, to się w nim po prostu zakochają. Mianowicie tarta kokosowa. Bardzo prosta, bardzo szybka na kruchym cieście i po prostu zajebista. Zapraszam. Zaczynam mój proces od zrobienia kruchego ciasta. W pierwszej kolejności przesiewam sobie mąkę na stół, po czym dodaję do tej mąki cukier puder. Całość lekko mieszam, tak byle jak. I wtedy dodaję masło. Pamiętajcie, żeby masło było zimne. W ogóle kruche ciasto musicie szybko wyrabiać, bo im dłużej będziecie to robić, tym szybciej masło się roztopi i wyjdzie lipa. Przy pomocy noża kroję sobie to ciasto, mieszam po prostu z tą mąką. Mniej więcej do takiego etapu i na tym etapie dodaję żółtko. I zagniatam moje ciasto na jednolitą masę. Tak jak mówię, nie bawcie się z tym, tylko raz, dwa i ma być gotowe. Zagniatam ciasto tak jak widzicie teraz, mniej więcej tak wygląda. I to zawijam sobie w folię i odkładam do lodówki na jakieś pół godziny. Po pół godziny wyciągam, kroję na pół. Jedną połówkę odkładam, tak wygląda w środku, elegancko. Jedną połówkę odkładam, bo nie będę jej potrzebował, zamrażam, użyję kiedy indziej. A drugą połówkę znowu podsypuję stół mąką, sypię trochę mąki na wałek, na ciasto i rozwałkowuję to ciasto na mniej więcej okrągły placek o grubości około 3-4 mm. Po czym nawijam go na wałek i następnie na moją formę. Foremkę mam wyłożoną papierem spód i boki wysmarowane masłem. Ogólnie to powinna być taka niska forma o niskich brzegach, ale takiej nie mam, więc używam po prostu takiej wysokiej. Resztki ciasta, które nie potrzebuję, odrywam i doklejam do tamtej pierwszej połówki i sobie zamrożę. I to ten spód sobie, to ciasto sobie nakłuwam widelcem, żeby mi nie rosło. Spód i boki. I to wskakuje do piekarnika na 30 minut na 160-170 stopni. Po pół godziny wyciągam, wygląda tak, a nie inaczej. Czyli tak jak powinno być. Ściągam boki mojej foremki i przechodzę dalej. Łyżkę dżemu wykładam sobie, możecie dodać sobie oczywiście więcej, ale łyżka powinna wystarczyć. Rozsmarowuję łyżkę dżemu na spodzie mojego upieczonego już ciasta i przechodzę do zrobienia mojej masy, która jest banalnie prosta. Zimne, roztopione masło wlewam sobie do miseczki. Do tego zimnego masła dodaję cukier. Dodaję wiórki kokosowe. Do tego 3 jajka. I całość razem mieszam, żeby wszystko się połączyło w jedną fajną masę. Mniej więcej właśnie taką. Tak wygląda, tak powinna wyglądać. I tą masę wykładam teraz na wierzch mojego spodu posmarowanego wcześniej dżemem. Oczywiście smak dżemu to już wasza sprawa. Rozkładam tą masę dokładnie na całej objętości mojego spodu i to ląduje w piekarniku na godzinę na 150 stopni. To musi być gotowe na takiej temperaturze i po godzinie, nawet po 50 minutach. To musi być gotowe. Widzicie, jak ładnie rośnie. Wyciągam, odstawiam, żeby troszeczkę wystygło. I jest gotowe do podania. Oczywiście możecie posypać to cukrem pudrem, jak kto woli, ale gwarantuję wam, że tak jak jest po prostu genialne. Mam nadzieję, że skorzystacie.
Życzę wszystkim smacznego. Oczywiście, jeżeli film się podobał, łapka w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się i tymczasem.